To co, ready? Ready. Dziękujemy za wsparcie na Patronite. Kochani, witamy w 38 odcinku Amiga bez ściemy. Remigiusz Remix Kolasa wita serdecznie. No i oczywiście mój przyjaciel Rafał Chyła, również witam serdecznie. Będziemy dziś rozmawiać o PGA. Jedziemy! Tak jak przy okazji relacji z imprezy Retrosfera, tak i tu sobie najpierw trochę porozmawiamy, potem puścimy wideoklip, który będzie obrazował naszą bytność. I też chyba pojedziemy według podobnego klucza, czyli zacznę od miejscówki, bo jeśli chodzi o miejscówkę, to jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Pamiętam, jak rozmawiałem z Remikiem, że będę jechał PKP i czy po mnie nie podjedzie i mnie ewentualnie nie podwiezie na tą imprezę, żebym nie błądził po Poznaniu. On mówi: chłopie, spokojnie, na pewno tam dojdziesz, to jest blisko. I pamiętam, jak sobie pomyślałem, aha, no to pewnie 2 kilometry, może 1,5 i będzie naprawdę dobrze. A tymczasem to jest praktycznie, wysiadłem na dworcu, przeszedłem na drugą stronę ulicy i byłem już na PGA. Także no, jeśli chodzi o miejscówkę, to lepszej być nie może i polecam wszystkim, jeśli będziecie się wybierać na przyszłoroczną czy kolejne odsłony, to polecam wszystkim naprawdę podróż PKP, bo na pewno nie zabłądzicie i tu już oddaję głos do Remika, który akurat wybrał się samochodem. Tak i tutaj potwierdzam twoje słowa, no the best of the best, no tak, no zalecam jazdę pociągiem, bo my mieliśmy tak straszny mega problem z zaparkowaniem, że czekaj, ile to nam czasu zajęło? 40 minut? Jak ty już byłeś na miejscu, a zanim my dotarliśmy? Znaczy, najpierw czekałem na was 15 minut przed imprezą, potem dostałem od ciebie telefon: wejdź i sobie pochodź trochę, bo zanim my zaparkujemy, to może potrwać. Więc pamiętam, że poszedłem na stoisko gastronomiczne, zamówiłem pizzę, odczekałem w kolejce, aż ta pizza się zrobi, zdążyłem pizzę zjeść i dopiero wy weszliście. Także trochę było. Dokładnie, dlatego kochani, jeżeli chcecie się tam wybierać, to tylko i wyłącznie właśnie pick-up, bo naprawdę samochodem to jest mordęga totalna. Tylko że my też jakby troszeczkę byliśmy zmuszeni tym samochodem podróżować, bo mieliśmy jeszcze dodatkowego kolegę, który też miał tam tonę sprzętu i to trzeba było gdzieś zapakować i tak dalej. Wydawało nam się na początku, że to będzie wygodniej, ale czy było? No cholera wie, no zazdrościłem tobie, nie? Bo ty sobie po prostu z plecaczkiem pyk i poszedłeś do przodu. No tak. A co do samej lokalizacji, o której mówisz, lokalizacja jak lokalizacja, ale okej, tu nie było czegoś takiego jak na Retrosferze, czyli zamek Mario, tylko proste, szablonowe budynki. Fakt faktem, jak to mówił Siara, mają rozmach. Mają rozmach, skurwysyny. Rozmach był. No dobra, to jedźmy do kolejnego tematu. Może to głupio zabrzmi, ale ja pierwszy raz poczułem się wreszcie starym człowiekiem. Naprawdę, ten tłum, ten nagar tych informacji, tego wszystkiego, jeszcze szukanie się tak z NrGeekiem i tak dalej i z Rysławem chcieliśmy się spotkać, no to zlokalizowanie punktu A, X, Y, wow, ile to czasu zajmowało. No nie, no powiem szczerze, po tych wszystkich wywiadach, po tym przejściu takim głównym, ja byłem tak umęczony, ja wróciłem do domu tak zmęczony, mówię, kurde, no przecież w 2019 roku byłem na PGA i tłumaczę sobie tym, że no może się nie zestarzałem, po prostu na PGA 2019 Doom Eternal mnie tak nakręcił, ale tu rzeczywiście poczułem taką tą różnicę wieku, nie, że ojeju, nie.
Że już masz 4 z przodu, a nie 3, jak w 2019. A w sumie tak. Nie no, tutaj też potwierdzam, że to jest impreza dla młodych ludzi i zresztą tacy stanowili tam miażdżącą większość. Jakby nasze roczniki podejrzewam, że no nie mieszczą się w takim standardowym profilu gościa, który sobie organizatorzy założyli. Ludzi była masa, jak podają organizatorzy, było ponad 61 000 osób, więc możecie sobie wyobrazić. Też wiem od nawet naszych widzów i kolegów, że niektórzy gdzieś tam nas widzieli, chcieli się z nami spotkać na imprezie, ale zanim do nas doszli, to już znikliśmy w tłumie. My sami się szukaliśmy z Remikiem, bo wystarczyło, że ktoś się z nas odwrócił, ktoś poszedł w złą stronę i już się zdzwanialiśmy, co, gdzie, jak i kiedy. Tak samo ten hałas, wszechobecny hałas, zgadzam się. To nie była impreza, na której czułbym się tak dobrze jak na retrosferze. Przepraszam młodzieży, jeśli nas oglądacie, bo wiemy, że oglądają nas nastolatkowie. Teraz przedstawiamy swój punkt widzenia. Gdybym był młodym gościem, chciałbym się ubrać w fajny strój, o czym jeszcze powiemy, zabawić się, pograć, nie wiem, byłbym e-sportowcem, pewnie byłbym w raju. Natomiast no my, te stare pierdziele, mamy już trochę inny punkt widzenia. Jeszcze bym tu dodał, że właśnie te tłumy tak zakłócały moją percepcję generalnie, że nawet jak spotkaliśmy tych naszych gości do wywiadu, których zobaczycie w przebitkach, to ja miałem wrażenie, że nasz dźwięk w ogóle tego nie załapie, nie? Że będą problemy techniczne, nie? Na szczęście tutaj mieliśmy ze sobą jeszcze gościa, który nas wspomagał. Pozdrawiamy Cię, Jurku. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo serdecznie. Tak, czuwał nad tym. I ja przyznam się szczerze, że ja czasami nie słyszałem naszych gości i tak no ale jednak na filmie wyszło, że wszystko się zgadza, więc... Ale ten przepych był niesamowicie duży. Kolejny temat, który chciałbym też zarzucić tutaj, nie że zarzucić, że mam pretensje, tylko go podkreślić. To tak zwana impreza rzeczywiście biletowana i tak stricte komercyjna, bo to było czuć i to bardzo mocno. Czy źle, czy dobrze? Nie, no pewnie dobrze, no bo to jest jednak jakaś tam największa impreza, podejrzewam nawet na skalę europejską, a w Polsce to już w ogóle. Jak powiedział nasz rozmówca, co też zobaczycie potem na filmie, Andrzej Muzyczuk, po Gamescomie, chyba który się odbywa w Londynie, nie wiem, popraw mnie jeśli się mylę, to jest druga największa impreza w Europie tego typu, więc no mamy się czym pochwalić. Co do tej komercji, to fakt, no wszędzie było tego pełno, ale to też dawało jakieś tam atrakcje, no bo powiedzmy można było, nie wiem, wsiąść do ciągnika, który był wysoki na pierwsze piętro, gdzieś tam pojeździć samochodami jakimiś w wypadku wirującymi i tak dalej, różne atrakcje. Były quizy organizowane przez różne firmy. Nawet w jednym miałem 6. miejsce na ponad 100 uczestników, więc prawie ocierałem się o podium. A w jednym A Steam Decka dostałeś? No właśnie, tam były nagrody typu Steam Deck praktycznie. Znaczy, były na przykład gamingowe monitory od Yamy na jednym z quizów, gdzie właśnie miałem 6. miejsce. No były też jakieś na przykład twarde dyski, które niedawno na przykład ja tutaj testowałem. Były tego typu nagrody. Czasami zrobi się jakiś błąd w quizie i sobie myśli, a może bym tu z pustymi rękami nie wyjechał. No ale nie przyjechałem tam dla nagród, ale naprawdę trochę ludzi wyszło zadowolonych, bo ja zostałem trochę dłużej niż ty, drodzy widzowie. Ale mam do ciebie pytanie, przyjacielu, bo tak jak wspomniałeś, rzeczywiście tak było, ja wyjechałem wcześniej, bo ja byłem tak umęczony, że ojeju, ty tam zostałeś i przysłałeś mi też materiały wideo i foto i ty siedziałeś w tej kanalizie Mario. Świetne zdjęcie, w ogóle świetne ujęcie, ale jak to wyglądało? To był taki, co to było? To było tylko taka atrapa, że ty wchodzisz jakby i to było na twojej wysokości, czy musiałeś się schylić? O co tam chodziło? No, jako użytkownik konsoli Nintendo Switch, w zasadzie to jest moja jedyna konsola, nie mam już PSX-a,
więc praktycznie żyję tylko Amigą i ewentualnie od czasu do czasu Switchem, aczkolwiek no 90% czasu to jednak Amiga dla mnie. No ale był też kącik Nintendo i nie mogłem sobie tam tego kącika nie zwiedzić. I to kilkukrotnie. I była właśnie rura, ale musiałem niestety do niej kucnąć. To zdjęcie, które tam podesłałem, trochę wykadrowałem, żeby było widać tylko tło. No był Luigi i Mario, którzy ogólnie łazili jakby po całym tym stoisku, ale w pewnym momencie przyszli do zdjęcia. No tak, musiałem kucnąć, ale rura była prawdziwa, nie? Z tyłu wiadomo. Aha, czyli do rury wchodziłeś. Nie, że była front rury, a ty się za nią chowałeś, tylko pełna rura. Front. Nie, pełna nie, aż tak nie było, bo kto jakiś powiedzmy bardziej pokaźnych rozmiarów gość mógłby z tej rury nie wyjść. No na przykład ja. Proszę bardzo, nie? Tak. Okej, i kolejny punkt taki ode mnie z tej imprezy, taka mnogość młodych youtuberów, których ja kompletnie nie kleiłem, przepraszam, z góry, ale naprawdę ich nie kleiłem, ja tam, wiesz, no kurczę, ci młodzi youtuberzy to tam robili furorę po prostu, nie? Tutaj przychodziłeś, tu jakaś dziewczyna stoi, tu cyk, pyk, myk, fyk, tu jakiś gościu, nie? I o ile nasz niszowy kanał był rozpoznawalny na retrosferze, tak tutaj zniknęliśmy po prostu w tłumie, nie? Tak, dokładnie. Ja mogę powiedzieć, że retrosfera mogła połechtać nasze ego trochę. Tak. Czuliśmy się niemal jak celebryci, tak tutaj to nawet tacy ludzie, takie gwiazdy YouTube'a jak NrGeek wydawały się ginąć w tłumie, a ta impreza PGA właśnie udowodnił nam, że jesteśmy planktonem i też zgadzam się, no była na przykład jakaś tam dziewczyna o kasztanowych włosach i tyle mogę o niej powiedzieć, a zapewne ma z 1 000 000 subskrybentów czy coś w tym stylu i jak zobaczyłem kolejki tylko po to, żeby zrobić sobie z nią przysłowiowego misia i zdjęcie, to od razu przypominał mi się scena z filmu Alternatywy i motyw balerony rzucili. Aniek! Baleron rzucają! Ludzie balerony przywieźli! Balerony pali! Dawaj, chodź! Tak były kolejki. A ja wtedy do ciebie podeszłem i mówię, synku, tak wygląda baleron. Widzisz, synku? Tak wygląda baleron. Aha. A teraz już tak do poważniejszych tematów, to takie odczucie zupełnie na poważnie. Już teraz mówię, wiesz, wygupy wygupami, bo troszeczkę żeśmy taki akcent humorystyczny tutaj zapodali, ale nie wiem, jakie ty miałeś wrażenie i chciałbym to też usłyszeć od ciebie, bo nie zdążyliśmy jakby tego przegadać na żywo, że ja na przykład jak mieliśmy wywiad, czy tam z NrGeekiem, czy z Andrzejem, czy właśnie z Rysławem, no to też to zmęczenie było tam czuć, nie? Tam chłopaki naprawdę, może NrGeek tak mniej, nie? Bo NrGeek tak bardziej chyba obserwował sytuację i tam czekał na znajomych, ale jeżeli chodzi o samą retrosferę i chłopaków tutaj, wiesz, z podmianą sprzętów, ten się już zmęczył, ten się przegrzał i widać było to, że nawet ten moment wywiadu, ja to dopiero załapałem szczerze podczas montażu. Ja nie wyłapałem tego na żywo, ale podczas montażu filmu zauważyłem, że on z nami gadał, a jego oczy biegały wszędzie, czy coś się już uszkodziło, czy nie. Wyłapał tego spektruma, który tam na żywo rzeczywiście padł. I widać było to zaangażowanie, takie później jeszcze, wiesz, Rysław wchodzi, taki też już, wiesz, no kurczę, jak Conan Barbarzyńca po wycięciu 3 znaczy tak, spalił 3 wioski, szedł na 4, nie? Tak to wyglądało, nie? A ja tak samo, nie? Zresztą już mówię, kurczę, nie? Ale naprawdę no tutaj widać, że te imprezy dawały w kość, nie? Że to już nie był takie flamenko, tylko no grubo, nie? No ja tutaj muszę podziękować za wielką robotę chłopakom z retrosfery. Tutaj wizytówka do kamery, ale na pewno będzie przebitka. Przebitkę zrobimy.
I na pewno damy w opisie link do ich strony, bo też wiem, że chłopaki robią robotę, nawet prosili nas, żebyśmy tutaj poinformowali wszystkich o ich stronie, bo warto tam naprawdę zaglądać i wiadomo, będzie kolejna retrosfera za rok. Sławimy gry. Tak, oni wszędzie jeżdżą z tym sprzętem, poświęcają swój wolny czas, tam też byli już od środy, mimo że impreza była od piątku, to oni od środy już się rozkładali, wszystko przygotowywali, poświęcili swój wolny czas, być może nawet brali urlopy tylko po to, żeby te nasze Amigi i te inne retro sprzęty promować właśnie na tak dużej imprezie, więc pełen szacun i jeszcze raz dzięki chłopaki, pozdrawiamy. Zdecydowanie tak. Tak, ja się nie dziwię, że mogła dać w kość, bo jeśli tobie dała w kość praktycznie po 3 godzinach. Tak, po 3 godzinach. No. Im miała nie dać po 5 dniach, no to był 4. dzień, ale no musiała, nie? To ja też zdradzę taki trochę sekret, że do NrGeeka zadzwoniłem w niedzielę tam w zupełnie innej sprawie, a słyszę tam, wiesz, on tylko odebrał telefon i słyszę tam, no wszystko słyszę, nie? Tylko nie NrGeeka. Że oni tam w ogóle 3 dni wytrzymali, to ja bym musiał mieć, nie wiem, kroplówkę, kurde, nie? Tam generalnie jeszcze tak teraz mi się nasunęło, że trzeba było mieć dość dużo cierpliwości, bo ludzi było tyle, że pomimo, że było 1 milion komputerów, sprzętów, konsol, automatów do gier, to wszędzie ciężko było się dopchać i trzeba było swoje odczekać. Nawet na tej właśnie strefie retro, to naprawdę ja na chwilę, co z wami byłem, dosiadłem do tego Super Froga i potem jeszcze byłem na tej strefie retro 2 lub 3 razy, bo zostałem, mówię, 4 czy 5 godzin dłużej niż wy. No i jedyne, do czego się dopchałem, to do Atari 2600, do każdego nowszego sprzętu to nie było szans, chyba że akurat był zepsuty, coś tam nie działało, joystick czy coś, no to mogłeś usiąść tylko po to, żeby za chwilę odejść, nie? No to co na podsumowanie, przyjacielu? No, mogę powiedzieć sam za siebie, że owszem, fajne przeżycie, fajna impreza, głośna impreza, wielka impreza, komercyjna impreza, ale jeśli za rok będę wybierał między retrosferą swojską, klimatyczną, z 4000 ludzi, no być może już wtedy z 5 czy 6, a PGA z 60 000, no to raczej sobie odpuszczę. Być może kiedyś, gdy będę miał być może jeszcze z 10 lat więcej na karku i będę miał wnuki i będę chciał zrobić im frajdę, pokazać najnowsze gry, jakieś fajne, nie wiem, super bolidy, konsole do gier, które są, nie wiem, z fotelem, z kierownicą, czy tam z mieczem świetnym, czy z czymkolwiek, to owszem, wtedy się wybiorę, ale sam dla siebie na razie chyba odpuszczę. Nie żałuję, że tam byłem, ale też poczułem, że to chyba nie jest impreza dla mnie. No ode mnie impreza świetna, ale rzeczywiście ja czułem się też tak przytłoczony tą imprezą. Jestem w szoku, bo zawsze uważałem się za takiego powera, rangera, ale no rzeczywiście przytłoczyła mnie w tym roku. Nie wiem, z czego to do końca wynika, nie będę wnikał, ale jeżeli chodzi, to i pełna zgoda. Gdybym miał wybierać retrosfera a PGA, retrosfera. Zdecydowanie tak. Ale PGA sobie raczej też nie odpuszczę kolejnego, bo masz blisko. No bo nie, bo mam blisko no i wiesz, no może będę miał lepszą formę. A ja jeszcze na koniec powiem, bo też jakoś pominęliśmy to, a jeszcze powiem w ramach podsumowania, że podobnie jak na retrosferze były stanowiska również do masażu i to bardziej kompleksowe, było ich więcej. Były stanowiska do tatuażu, takiego prawdziwego, były też do jednodniowego, ale trzyma mi, jak widzicie, już tydzień. No i zrobili w bąka i teraz będziesz ciągle z nim jeździł. No i powiem na końcu, że pozazdrościłem ci ręki Terminatora i zrobiłem sobie bardziej wypasioną rękę, ale to już zobaczycie na przewidce. A teraz chyba zaprosimy na teledysk, który przygotowaliśmy, będący podsumowaniem naszej imprezy w formie dynamicznej. Także zapraszamy i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Hejo, hej.
Kochani, witam serdecznie, remix z tej strony, AmigaBezŚciemy. Dzisiaj kolejny raz w terenie, jedziemy na PGA, spotkamy tam oczywiście mojego przyjaciela Mufę, no i naszych gości. Jedziemy! Kochani, witamy mega serdecznie, AmigaBezЩciemy. Witamy na PGA w Poznaniu. Zdecydowanie tak. I zapraszamy do nas na kanał. Wbijajcie, hej, idziemy do środka. Wbijamy. Kochani, wreszcie na żywo z tą naszą gwiazdą YouTube'ową wręczymy dzisiaj niesamowity prezent od ekipy AmigaBezЩiemy. Super, dzięki. Jestem ciekawy, co to będzie. Właśnie, jesteś ciekawy. Przyjacielu, przytrzymasz? Bo ja muszę tu wypakować. Uwaga, będzie tak zwany unboxing. Przytrzymam. O, może tak. Pomóżmy sobie nawzajem. Tyle tutaj śmieci, tyle wszystkiego. A co tu nadchodzi? Wypij NrGeek, będzie git. Okej. Napój firmowy. Z ginem w środku. Gin z tonikiem? Tak. No, lepiej, że mnie pił, dzisiaj samochodem jadę, nie? Ale Ciekawe, zobacz, dlaczego on jest taki zielony? Od absyntu? Tak. Wypij NrGeek, będzie git. Patrzę, czy nie mogę pić, bo jestem samochodem, nie? Ale Aż tak się nie boisz? patrz. Szepie konkretnie. Oddaję? Dobra, dzięki. Super, dzięki za wywiad. Mam nadzieję, że przegadamy jakieś tam tematy amigowe Pewnie. już na poważnie zupełnie. Pewnie. Jasne. Super. Bardzo fajnie było z wami się spotkać, fajnie było was gościć na podcaście. No, też film cieszy się dość dużą popularnością, widzę, więc Okej. super. Mam nadzieję, że, Ale sukcesywnie mam rośnie. nadzieję, że tam mnie nie zjechali za, że za moją nieznajomość Amigi. O, absolutnie. Mamy pozytywne komentarze, jeden był hejter, ale to podejrzewam nie amigowie. Okej, dobra, no to dobrze, to się cieszę. Super, to co, trzymaj się. A my szukamy stoiska hali retro. Właśnie, a powiedz mi, gdzie jest Rysław, gdzie go znajdziemy? Rysław był na Gotiku niedawno i tam go widziałem, a teraz Ale to on się nie wiem. wystawia tutaj? Nie wystawia się, albo na Gotiku. Ale ci z retrosfery Andrzej się na pewno wystawia. Muzyczuk, tak. On jest w hali tam po, nie wiem jaka to jest, 8 albo 10, tam gdzie jest Okej, będziemy. Ale wiesz co, powiem ci szczerze, jest dzisiaj taka masakra. Ja już byłem na... się dzieje. No. Bo tutaj to jest jeszcze luz, ale tam jak się wejdzie to jest... Czyli retro największym Tak, zainteresowaniem. tam jest, bo tam jest też merch, nie? Tam mają sklepy się wystawiają, tak tam jest masakra. Dobra, to uciekamy. Wszystko wiemy, ale smacznego NrGeeka. Dzięki. Są. Nagrywa się? Potwierdzam, kluczyki do samochodu są.
No a teraz idziemy na poszukiwania Rysława. Jaki to był ten? 10A? 10A, tak? Coś takiego, no tam jest piątka. Dobra. A jak się generalnie tutaj dzisiaj podoba? Jest zamieszanie? No jest zamieszanie, też trochę niestety zamieszanie organizacyjne, brak tych mapek i tak dalej. No ale dojdziemy, nie? A na głębszą analizę to przyjdzie czas po imprezie, bo na razie to jesteśmy tu pół godziny i trochę chodzimy i błądzimy. A jak już znajdziemy co trzeba, wtedy będzie konkretna ocena. To do krwi, jedziemy. Tłumy, tłumy i jeszcze raz nieskończone tłumy. Kochani, po wielkich bojach znaleźliśmy retrosferę. Tak jest, stoimy tutaj koło Deluxe Ski Jumping, ale za naszymi plecami jest strefa retrogratów, zatem wchodzimy do serca tych targów. Tak jest, zapraszamy. O, jest i Andrzej, cześć. Cześć. Słyszałem, że już tutaj parę dni jesteście. No jesteśmy od środy generalnie i się rozkładamy, końca nie było widać, ale już jest dobrze, już wszystko działa, jest w porządku. Dzisiaj chyba nawet widzę, że trochę takich rodzyneczków wyciągnęliście, bo tu Virtual Boy, Tak. którego nie widziałem na retrosferze. Nie, Virtual Boy jest tutaj, ale jest tylko do pokazania, ponieważ jest uszkodzony. No i Pong od Nintendo, czyli pierwsza de facto konsola, ale to też na razie tylko jest tak za szybko, bo ona jest problematyczna z podłączeniem, nawet pod stare telewizory europejskie, bo to jednak sprzęt japoński i te synchronizacje obrazu nie działają prawidłowo niestety na naszym europejskim sprzęcie, ale rozwiążemy ten problem w przyszłości. A powiedz mi tak, bo jednak widać, to PGA to jest zupełnie inna impreza niż nasza kochana retrosfera. Tak, zupełnie. No jest zamieszanie totalne. Powiem Ci szczerze, my z NrGeekiem szukaliśmy się ile? Godzinę? No faktycznie, to jest problem taki, że tutaj, żeby się spiknąć, to trzeba na konkretną godzinę w konkretnym miejscu się umówić, bo inaczej jest naprawdę problem. Z tego co słyszałem, co już organizatorzy poinformowali, spodziewają się frekwencji na poziomie 60 000 ludzi w weekend, czyli to jest już w tej chwili, no poza Gamescomem, to największa impreza w Europie, która gamingowa, więc no cudownie, że to jest naprawdę święto graczy. My jako retrosfera się bardzo cieszymy właśnie, że możemy być częścią tego, no bo zobaczcie, my tutaj cały czas coś się dzieje, tutaj wszystkie sprzęty mają takie twarde testy obciążeniowe i elegancko, ja się bardzo cieszę. No Ci powiem, że właśnie nowi gracze powiedzmy przyszli to oglądać nowe gry, ale tu się ciężko dostać w ogóle do tych stolików, nie? No ciężko. Trzeba przyjść z samego rana albo bardzo późno. Wtedy jeszcze jest w miarę luz, a tak cały czas są oblegane, no chyba, że coś akurat wysiądzie, co jest niestety cechą tego sprzętu, że on ma to do siebie, że potrafi się, albo Amiga się przegrzeje, albo na przykład Atari wsiądzie. A wiesz co? Wszystko porówno. Tak akurat zauważyliśmy z NrGeekiem, chyba że my jako ludzie, którzy dawno nie mieli 500 i na 1200 gramy, że właśnie coś ten scrolling w Super Frogu tak dziwnie chodzi, skokowo. No dziwnie, ale może to temperatury trochę też. Przegrzała, no. Tak, trochę temperatury, te układy po prostu chodzą po 10-12 godzin i niestety, a mają swoje lata, więc bywa różnie, ale no, ja widzę, spektrum właśnie się wysypał. No właśnie, właśnie dopytam, bo widziałem tam, miałeś specjalny stolik na retrosferze, gdzie pokazywałeś, ile w ogóle na samej retrosferze sprzętów padło, to się zapytam, czy tu jakieś padły, czy nie, no padły, ale tutaj mamy coś na wymianę, mamy jeszcze ze 4 kartony sprzętu przygotowane takiego nasz, wiecie, coś zepsuje się, żeby to szybko w miarę, o ile się da oczywiście podmienić w miarę szybko, więc jesteśmy na to przygotowani, że co wysiądzie, to jest do podmiany, nie wszystko się da, na przykład dzisiaj rano wysiadł WIG-20. Po prostu wziął i umarł. Jeszcze nie wiem co, nie ma czasu go rozebrać, żeby sprawdzić. Obstawiam, że układ dźwiękowy, bo to padało, ale no nie wiem jeszcze, ale postawiliśmy zamiast tego szybko Commodore 64, jest ok, ale to nie WIG jest, no to nie ten sprzęt, nie? Troszkę szkoda. Tak. Też
przez to, że sprzęt się psuje i się dzieją różne dziwne rzeczy, no samą linię czasu jest lekko zaburzona, ponieważ no, trzeba było szybko podmienić czymś innym i no nie jest to idealnie tak, jakbyśmy sobie życzyli, ale jest naprawdę dobrze. Widzę, że wszystkich, którzy pytamy, są zadowoleni i to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Generalnie jeszcze dopytam, ile Amig tutaj jest, bo widziałem 2500, czy jest coś jeszcze? Słuchaj, tak, 2500, 600 jest, 1200 jest schowana, bo ona się przegrzewała, muszę radiatory poprzyklejać na układy, CD32, to te 4 są na pewno. A CD32 dopytam, rozbudowana czy gola? Właśnie chcę rozbudować, ale nie było czasu zamówić Terrible Fire i tak naprawdę to jest podstawa, tyle że po rekapie i po naprawie jeszcze toru joysticku, bo też coś z nimi było nie tak. Ale działa, jest ok. Wczoraj były problemy, ale okazało się, że to monitor komodorowy coś szwankował, bo obraz strasznie skakał. Ale już jest dobrze, już jest ok. Powinna działać i tam odpalony jest Chaos Engine i działa to wszystko dobrze. No i super. Ale zobacz, my wchodzimy, nie? Wchodzimy tutaj, nie dość, że ciebie tutaj od razu złapaliśmy, a tutaj Indiana Jones w swojej oryginalnej wersji. W zasadzie Rick Dangerous. Rick Dangerous. I zaraz... Ja się też dopiero przed chwilą przywitałem z Ryśkiem, bo dopiero go spotkałem, bo... A on nie jest od środy. Nie. Rysiek jest dzisiaj przyjechał i dosłownie przed sekundą się przecięliśmy. Dosłownie przed sekundą, no nie było czasu się nam wcześniej zobaczyć, bo tu się tak dużo dzieje, żeby to wszystko zwiedzić, to trzeba 3 dni poświęcić na testowanie wszystkich stanowisk, więc masakra jest, masakra. Ale jestem zadowolony, to jest najważniejsze, że wszystko jest okej. To dziękujemy za rozmowę na dziś, ale oczywiście umawiamy się u nas na kanale najdłużej. Dajcie znać, umówimy się, jak z miłą chęcią wystąpię u was. Dobra, Super. Dzięki wielkie. No to teraz jakie twoje spostrzeżenia na PGA, bo tu taki, kurczę, zabiegani totalnie jesteśmy, nie? Ja tylko na jeden dzień, tylko na dzisiaj, na kawałeczek przyjechałem, bo jest Gothic pokazywany, moja firma go robi po polsku, więc tam posiedziałem, pogadałem troszkę o Gothicu. Później idę na pokaz poza PGA pewnej gry, która będzie mieć premierę też w przyszłym roku, na razie nie mogę powiedzieć jakiej, bo jest tajno. No i wracam. Więc tak, tam i z powrotem. A wy pewnie cały czas, tak? Na 3 dni? Tak, znaczy nie, też tylko na jeden dzień, no bo jednak też praca zawodowa gdzieś tam na czaszkę wjeżdża, ale takie wiesz, pogubienie, bo ta retrosfera to było takie rodzinne, swojskie, a tutaj wiesz, z NrGeekiem to chyba z godzinę do siebie dzwoniliśmy, a gdzie ty jesteś, nie? Każdy musiał się szukać. Impreza, no to jest na ogólnopolską skalę impreza, która jest biletowana, gdzie retrosfera jest tylko częścią niewielką, chociaż bardzo aktywną, jak widać tutaj tłumy ludzi. Na załączonym obrazku. Więc wydaje mi się, że ja wolę zdecydowanie naszą imprezę, kameralną. Tak. Tutaj jest za duży hałas, już mnie głowa boli od tego. Aczkolwiek promocja dla retro i tak dalej, to na pewno. Na pewno, gdzie przychodzą rodziny z dziećmi, jak jest zresztą normalnie. I te dzieci w końcu mogą popatrzeć sobie, jak to dawniej, jak to drzewiej bywało, ale ja bym, powiem szczerze, tutaj dłużej nie mógł posiedzieć, bo by mnie zaraz głowa bolała od hałasu. Nie? To jest wielka hala, głos się niesie z różnych scen. Masakra trochę. Zadam pytanie jedno nieamigowe, ale mam Switcha, a ty cały czas na kanale u siebie przebąkujesz, że będzie polskie menu do Switcha, tego drugiego czy do tego starego? Do drugiego, z tego co wiem. No bo Nintendo Polaka ściągnęło jakiegoś do Frankfurtu, gdzie mają swoją centralę lokalizacyjną, co pokazuje, że chcą chyba zrobić po polsku menu. I ja będę chciał... Pomagał? Nie, nic nie. Chciałbym. Chciałbym zrobić po polsku taką Zeldę czy Mariana, marzenie. Ale będę chciał zrobić przykład, jak takie menu mogłoby wyglądać. Znaczy już mam kilka ekranów przygotowanych i jeden z widzów przygotował też czcionkę, która odpowiada tej, która się pojawia na ekranach Switcha, więc przygotuję takie kilka tak zwanych mock-upów, czyli przykładów graficznych tego, jak takie menu mogłoby wyglądać. No to fajnie. A wracając do tematów amigowych, to pamiętasz, że mieliśmy się spotkać u nas na kanale. Nie odpuści Ale mu. oczywiście, jak najbardziej, tylko u mnie jest ogólnie taka ciężka sytuacja. Nawet nie transmituję, bo dzieją się rzeczy wokół, takie smutne, po prostu przemijanie. Rozumiem.
Nie gadajmy o tym. No właśnie. Tak. Wspomnijmy temat. Będzie czas, będzie rada. Będzie czas, tak. Pojawimy się na pewno. Dobra. Z dziką rozkoszą. Dobra, to Super, dzięki trzymaj za się, rozmowę. dzięki za wszystko. Dzięki. Hejka. Ja panu też oglądam.